Cześć, witajcie. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, na naszym kanale ostatnio sporo działo się wokół gier Yarisa. Najpierw u Damiana zrobiliśmy konkretny upgrade silnika, a potem wpadliśmy do Mopteka na hamownię sprawdzić, czy przyniosło to oczekiwane efekty. A przy okazji obróciliśmy się też do kupca z nowym turbo do tej gierki i zapytaliśmy go, ile można z tego wykrzesać oraz jakie ma plany względem tej turbiny. Dzisiaj taki dość nietypowy temat, bo jeszcze chyba turbosprężarek z tobą u nas na kanale nie było. Nie było. Już rękawiczki zakładam i zobaczymy, co wy tam To chodź przywieźliście. zmacać pacjenta, którego przywieźliśmy. Tam stół już zacząłem Tu przygotowywać. tu w kartonie jest. A tu jest brudasek. No nie wiem, czy taki brudasek, bo ono praktycznie nowe jest. O, no to bajka. Także myślę, że pozytywnie zaskoczony W będziesz. rozmowie już tam wiem, że to jest do Yarisa. 3 Tak. cylindry. O kurczak. Ja na turliś. Wiem tylko takie z internetów, że to jest ball bearing turbo Mhm. by IHI. No chyba wygląda jak nowe. Wygląda. O, jest nawet Co, napisane. na stół idziemy? Oczywiście. I tu pomóc? Nie, tylko tego kondona z tego zdejmiemy i tyle. No 3 No gary. zintegrowany. Myślałem, że tutaj będzie jakiś fałbandzik czy przykręcany, to jest taki odlewik zrobiony. Tak, W tak, stanie tak. jest naprawdę genialnym, jak fabrycznie nowe. Wirnik wydechowy już taki dosyć nowoczesny, kształt bardzo otwarty. Kawał zajebistej technologii. Już A widzę chyba duże to turbo nawet, co? Jak na 3 gary, No w sumie, żeby taką wiesz, moc wiesz- zrobić. no, wirnik wydechowy ma jak Audi, takie 2-litrowe TFSI o mocy jakieś tam 230 koni, ale zimną stronę ma dużo większą. Ło, kurwa, uważajcie, bo tych ratów manych, które nie ma jak Musisz sobie przejść. posprzątać. No zaraz zobaczymy, jakie ma bazowe doładowanie. Przede wszystkim zobaczmy, czy jest podciśnieniowo. O! Podciśnieniowo jest sterowane turbo, że nie jest od boostu. Masz klapkę cały czas otwartą i podciśnieniowo masz to sterowane. Mhm. Klasyczne turbo sprężarki, gruszkę Mhm. mają taką, że je naciąga. Nie, Ale po jaki tu jest? tak, pod takim kątem dużym zrobione. No tak, że to się miejscami zmieniło. Jest japońska turbo sprężarka, więc tutaj wiadomo, że będzie silikonowana, nie uszczelkowane. To na razie bez jakiejś takiej dogłębnej sekcji zwłok. Można zmierzyć, zobaczyć, jakie to ma wymiary tego wszystkiego. W ogóle jak to się nazywa? VB43. I zobaczymy, czy to jest faktycznie ball bearing. Jest. Tak? Po czym to rozpoznajesz? Wiesz, no ball bearing musisz równo turbosprężarkę w miarę ustawić i ją kręcisz, po prostu ma bardzo małe takie opory jakby kręcenia się. Mhm. Jest jeszcze w niej oleju, dlatego tak się, Bo zwykła ślizgowa to już ruszy, od razu by się Bo zatrzymywała. akurat historia tej jest taka, że jakiś gościu sobie ją kupił, bo miał problem z doładowaniem w samochodzie. Mhm. Wymienił turbo, myślał, że jest turbo walnięta, a okazało się, że po prostu Nieszczelność sterowanie jakaś ma, czy tam jakąś nieszczelność. Dobra, no to chłopaki, jak tu przejechaliście taki kawał drogi, to może ją delikatnie chociaż tam rozbierzemy. Wezmę jakiś tu śrubokręcik i będzie mi się wygodniej tam mierzyło, co tu za technologie siedzą, bo jestem, powiem szczerze, bardzo zaskoczony. Tutaj widzę, że głównie moc bierze się z takiego nowoczesnego kształtu wirnika wydechowego. On jest taki mocno otworzony. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. I w sumie ten kanał też chyba jest najbardziej był porysowany w tym Yarisie. Że spłuch termiczny najbardziej, Mhm. że tak jakby spaliny z tych dwóch pozostałych się odbijają do niego, wlatują. Może coś, no. Może w tym tak też być, jest. no. Czyli tam trzeba korekcję cylindra sterować, na przykład bogatszą mieszankę tutaj. A na razie to widzę, że takie V-bandy takie typowe jak w Audi, jak w jakiejś tam IHI RHF5 na przykład to. Tu mam tego, widzisz, tam od chuja. Nawet podejrzewam, że takie same będą oznaczenia jak sprzed 20 lat, a nie inne akurat. Fabryka się zmieniła, ale wygląda bardzo tak. podobnie. No to Patrz, same. nawet ta klamerka jest taka No sama. zaraz to zobaczymy w ogóle gabarytowo. Tak, no kurde, ciekawostkę żeście mi dali, taki trochę, powiem szczerze, mój świat. Pierwszy Tak. raz u ciebie. No. Co to To samo? mamy standardowe Audi A4, A5, tak, to samo. Niczym się nie różni. Mimo, że to jest RHF5, a tu jest jakieś tam coś innego. Co Jakoś... trzeba puknąć? Właśnie ja to nie połukam. A co robisz? Wkręcam sobie śrubkę No. i sobie tam podważam o coś. Na przykład Aha. wkręcę sobie śrubkę tutaj w olej, tylko nie wiem jaki tutaj gwint macie, czy mam dokładnie taką samą śrubkę. Musi być czysta, drobnozwojna, czyli nie taka. Są już na jakimś czarnym rynku strony ciepłe do tego, czy nie ma nic? Żeliwa? Są. Mhm. Tak? Są. No ciężko dostępne, ale są. Mhm. Tu generalnie powiem szczerze, że jak mamy modyfikować tą turbosprężarkę, bo tu z tego co wiem troszeczkę mocy chcecie dołożyć, tak ze No. 100 koników. Takie same jak w Subaru jest a propos to. No to z tej turbosprężarki w zasadzie zostanie tylko gruszka, co najwyżej ten elektrozawór, no i żeliwo. Żeliwo będzie odpowiednio przetoczone. Resztę mam taki plan, że całość wam dam po prostu tak jakby swoją, że nawet zawsze właściciel będzie miał możliwość powrotu do tej serii nie będziemy jakby... A przez to, że będzie roztoczone, to nie będzie mógł dalej wrócić? W sensie tego, że będzie miał całą tą turbosprężarkę na siebie do podseryjną, na zapas, że nowy będzie Okej. miał koraz, nowy będzie miał jakby zimną stronę, a ja wszystko swoje takiego przygotuję. Rozumiem. W ogóle na takim zaworku, który jest prawdopodobnie firmy Continental, jest dumne logo Toyota. To joda. Tam O, porządny sprzęt wszyscy wchodzi. turbiniarze jakoś tak biorą, że wiesz co, może coś jeszcze podłożyć. Dalają tymi młotkami i tak dalej, to jest poniszczone.
A ja taki stary zgret dziad jestem, co po prostu robię. Chcesz się przytrzymać? Nie, Ło! ja sobie wolę, Ale wyszło elegancko. wolę sobie tak robić, a nie jakieś tam napieranie młotkami, siekierami. Dobra, zobaczmy tą najnowszą technologię. Zrobię zdjęcie od razu na pamiątkę. Turbo sprężarka, widzę, że bardzo czyściutka. Oleju tutaj nie ma pod talerzem tym ogniowym. Bardzo ładnie ona naprawdę tutaj wygląda i ma taki mocno nowoczesny kształt, zajebisty. O Jezu, genialna kurwa ona jest. Starszy typ wszystkich tych wirników by miał krótszy ten element wystający. Mhm. Im bardziej on wystaje, masz lepszą dźwignię do napędzania tej turbosprężarki, no bo masz dźwignię, wiesz, im dłuższa dźwignia, tym łatwiej nią napędzić, bo w to spaliny uderzają. No to już jest zajebiste. Dwa, bardzo ma otwarty wirnik. Że tutaj po prostu, żeby tu zwiększyć mocność, trzeba gabaryty zwiększać, bo turbosprężarka jest ekstremalnie dopracowana. A zobaczcie, to jest też ball bearing, a to już jest taka jakby starsza technologia. To może do tego wam porównam. Kurwa, Adam mam ADHD, ale ja kocham to, kurwa, chłopaki. Zobaczcie, kiedyś turbosprężarki się robiło tak, że one były tak jakby bardzo zamknięte. Widzisz, że tak jakby... No jest, no widzę to. No, że kurde, pokładziesz sobie tak śrubokręt i tak jakby nie masz przejścia, jest zamknięty, wszystko Mhm. musi tymi bocznymi szczelinami dalać. A tu A jest... tutaj masz te szczeliny od 3 razy większe. To jest jeden element. Dwa, podejrzewam, że tutaj jest w Subaru chyba 11, tego 3, 2, 11 ma łopatek, a tu pewno będzie 9 dla poprawy flow. 3, 3, 4, nie 10 ma, czyli tak ma jedną łopatkę względem też ball bearinga, w zasadzie prawie że z tej samej rodziny. I jeszcze ma jedną fajną rzecz, tutaj ten wirnik wydechowy, no naprawdę jest dzieło sztuki, bo nawet jest, żeby miał tą szczelinę tutaj większą, to łopatki są zawinięte, że nie są takie znaczy, musicie to wyciąć, bo to jest straszne przekleństwo, które powiedziałem. Tutaj jest zabytkowo zrobione tak jakby bez obróbki, że prosty, po prostu jest wirnik prosty, a tutaj wirnik już się tak zawija. On się zawija i przez to nam tą szczelinę tutaj zwiększa i więcej spalin do wydechu, czyli mimo, że tu masz mniejszą średnicę, bo to jest tam, zmierzmy ją tak, jaka to jest średnica. To nie jest ultra dokładny pomiar, ale ma Pirazo około 43 mm. Ten ma około 48, 5 mm różnicy, ale ten może wirnik wydechowy więcej przypuszczać niż ten większy z racji tego, że mniej zasłania przepływ. Też to jest starszy typ wirnika wydechowego. I to, co wspomniałem, że nie ma takich dużych tych zagarniaczy, tych łopatek takich w tą stronę. Że one nie wchodzą tak głęboko w korpus turbosprężarki i ten wirnik dużo wolniej będzie wstawał od tego. No to turbosprężarka, jeżeli chodzi o wirnik wydechowy, to jest kurwa absolutnie top. Mogliby zrobić jedną łopatkę mniej, wolniej wtedy by wstawała, byłby jeszcze większy flow, nie trzeba by nic czego toczyć. Na przykład wstawałaby 200 obrotów później, ale generowałaby na przykład tam 15 koni mechanicznych więcej. Teraz zobaczymy tutaj, jakie sekrety mamy. Też widzę, że żeliwo ma bardzo duży AR, czy ma duży ślimak, bo przeważnie się robi tak, że daje się duże wirniki, małe się daje ślimaki, że jest wtedy fajna, duża sprawność turbosprężarki. To w Subaru tak dobrze działa. A tu już widzę, że cały ślimak jest taki, że jak wsadzą śrubokręt głęboko mi tutaj wchodzi, że nie jest taki, wiesz, płytki, tylko jest taka, no duża jest ta muszla. Jak na taką małą pojemność silnika, bardzo duże jest żeliwo. Szczelinę też ma nawet tutaj dużą. A to jest podyktowane właśnie tym łapaczem, że ten łapacz głęboko tutaj ma wejść, żeby to wstawało. No, powiem szczerze, że jest ultra mega turbo dzieło sztuki. Bardzo ładne, bardzo gładkie odlewy, nie masz tu żadnych jakichś tam kamieni, takich Nie złych trzeba rzeczy. wchodzić z Nie, maszyny. nie trzeba wchodzić. Ale to mówię, to ja wam zabieram, resztę mogę wam oddać. Okay. I tutaj wsadzimy po prostu duży wirnik wydechowy, taki będzie 9 łopatek. Będzie takim w stylu tych najnowszych garetów G. Zaraz kurde znajdę, to może gdzieś tam pokażę takiego. Tam na zaplecze będę musiał pójść. Tu już mamy zatkane, zabezpieczone. No to chyba, że ci to zostawimy teraz. No to- po to mi- prostu. to mi zostawcie, możemy chłopaki. to zostawić, no. Bo muszę mieć znać tutaj, to na równi z tym nie jest. Punkty sobie jakieś takie No, to orientacyjne muszę zostawimy ci to, znaleźć. że będzie lepiej, jak ci to Ale chłopaki, zostawimy. dobra. I zobaczmy jaką to ma, bo wirnik wydechowy ma mały, ale wszystko bardzo zajebiście nowoczesny, ma taki kształt na wstawanie. GTR-y miały też takie wirniki wydechowe, że tutaj była bardzo duża silnica, to była mała, przez to fajnie wstawało, tylko tam były chyba 11-łopatkowe wstające. A czyli chuj moce generujące. To zobaczmy sobie z ciekawości, jaka jest zimna strona. Tu nie będzie pomiar super dokładny, dopiero jak zdejmę tą zimną stronę, ale nie chcę jej na razie ściągać, bo muszę sobie pomiary zrobić, jak to tam wchodzi. Dobra. 43 mm, też małe to. Małą ma zimną stronę. Geometria ma, fajną ma geometrię też tego wszystkiego, ale zobaczcie, bardzo jest niewykorzystana tak jakby długość łopatek, że nakrętka... Można było wyżej zrobić. Tak, że można było, kurde, milimetr w tą stronę, milimetr w tą stronę, to już byłaby 2 mm większa powierzchnia tych łopatek, wiesz, do zagarniania. A widzę, że koło jest też arcyciekawe, bo ono mocno w głąb jakby wchodzi. Przeważnie starsze te turbosprężarki, te koła miały takie płytsze, ono tam wchodzi i wchodzi, przez to ono jest wysokie. Na przykład zobaczymy sobie na tym. No to też jest dosyć wysokie, też jest w miarę wydajne ta zimna strona, ale tutaj jest w Yarisie bardzo duży ten stosunek w tą stronę idą. Żeby dobrze wstawały turbosprężarki, to najbardziej w zimnej stronie to wpływa. Jak jest duża średnica dolna podstawa, to dużo wolniej wstaje turbosprężarka, więc żeby tak jakby małe średnice zachować, a ten cały duży flow, długą. to się w tą stronę się idzie. Właśnie nie tak jak wszyscy, że o większy,
będzie lepszy, wydajniejszy, tylko że wydłuża się. I wtedy ta łopata zamiast taka robi się na przykład pół centymetra dłuższa i ona Czyli więcej tego zagarnia. Paradoksalnie gdzieś nawet nie ma dużo mięsa w turbosprzężarce, Tak. to i tak zmieniając samą wysokość już Tak. można od razu No to jest przykład poprawić. tych turbosprężarek Subaru. Ja na przykład w tych turbosprężarkach 40-50 koni mechanicznych się dodaje, tylko zmieniając koło kompresji właśnie, że masz nic nie toczysz muszli, że masz wymiar ten widoczny, ten ukryty taki sam, tylko wyższe to koło na przykład jest o 4 mm i tutaj bardziej też masz wykorzystane te wszystkie różki. Więc no co też chodzi o tą geometrię, te wysokości i tak dalej, ale generalnie tu jest idealnie, a z tej strony jak jest to, jak rozbiorę i wam powiem, ale też się generalnie jaram, bo jest bardzo wysokie to koło kompresji. Jak obstawiasz, przy ilu ma otwarcie? Wiesz co, nie obstawiam, ile tu jest otwarcia, bo to jest podciśnieniowe sterowanie, to ci sterownik robi. okej. Ono generalnie cały czas ta turbosprężarka Okej, jak bo chodzi. to nie jest ciśnieniowa, Nie, tylko bardziej jak w dieslu w Tak, sumie. i zapalasz samochód, to jest cały czas masz otwarte, że całe spaliny dalają i on po chwili dopiero sobie domyka. On sobie domykasz komputerem podciśniowo, pompa próżniowa, wakum i tak dalej i go wciąga. I taką jak masz pompę, wakum plus wysterowanie i to taką siłą ci to naciąga. Generalnie ma też bardzo dużą dziurę w Westgate'cie. Czyli ona nie będzie miała problemów z przeładowaniem. Na tych tu się da większy wirnik, dajesz większy wirnik, to spaliny chętniej przez wirnik przelatują i problem będzie z przeładowaniem górą, ale tu już widzę, że tego problemu nie będzie, bo jest bardzo duża dziura. Naprawdę ekstremalnie jest duża dziura. Te Audice mają po pół centymetra mniejsze te dziury. To jest zajebiście ta dziura zrobiona. A tak jeśli chodzi o samo wykonanie tej klapki i tak dalej, coś lepiej jak w Audi, czy podobny poziom? No luz, to jest że nowa turbosprężarka, luz ma taki standardowy techniczny, jaki musi mieć. Wykonanie jest absolutnie zwykłe. Jedyna zajebista rzecz w tej turbosprężarce to jest taka, że przeważnie 99% turbosprężarek na rynku ma albo tutaj ośkę 8 mm albo 10, a tutaj jest jakaś nie ultra turbo gruba, więc się luzy nie będą robiły, bo ona ma prawie 12 mm, więc ten otwór jest duży. Na przykład w Audi z roku na rok coraz większe te otwory robili, żeby się, bo luzy w te turbosprężarki tu łapały i dzwoniły ludziom i nie ładowały tyle co trzeba. Tu zrobili prawie 12, to jest zajebiście zrobione. Też jest tutaj zawleczka już taka zrobiona, że nie trzeba tego spawać, zabijać, żeby ta tulejka taka, co tutaj jest w środku, czyli tak jakby zawór, prowadnica jakby zaworowa, że nie wypadała, też jest zabita. Nie, no bardzo ładnie, to jest fajnie, sprytnie zrobione, tylko ten kąt taki troszeczkę to jest... No, tak Tego musi być. downpipe'a się ogólnie ciężko spała. Też jak wirnik wydechowy będzie się tutaj robiło, no to już będzie tak jakby obróbka tej muszli wchodziła troszeczkę na Westgate'a, no bo tutaj co ja planuję powiedzieć? No mów. O Jezu, mogę? Tak? No Już? mów, Tak no. zdradzić cały sekret? No mów, no bo to co tu... No będzie? zrobimy coś z tego na wzór takiego Garretta G25 550, bo jest taka optymalna turbosprężarka, że ona jeszcze w miarę jakoś sensownie nie będzie wstawała, ale od razu muszę wam powiedzieć, że w stosunku do seryjnej, no to z 800 obrotów później ona wstaje, czy to będzie Dla akceptowalne. Yarisa akurat to Ale, myślę, że nie zaszkodzi. ale bo to... taka wydajność, no tak, no sprężyny, wałków jak nie macie, ale tak pod 500 może- Mamy sprężyny, wałki, wszystko Tak? jest już w nim. No tak, on jest To- ready, to panowie, ready tu. Na pokaz na hamowni zróbcie 500, a do jazdy ograniczcie do jakichś 450 albo i mniej. Znaczy no Maptek mówił, że takie 500 to jedynie jakby był bardzo narastający moment, jak wolno ssący Tu praktycznie będzie można tak wyjechał. zrobić, wiesz co, bo jak większy wirnik damy do turbosprężarki, tak jak mówiłem, że ochotcie i spaliny będą przez wirnik dalały i ona, nawet jak ta klapka będzie tak uchylona, to i tak one będą chętnie spaliny spierdalały przez wirnik, czyli będzie taka charakterystyka, że sama z siebie z obrotami do ładowania będzie narastowało. No tylko ten samochód to nie jest Dyno Queen, że tylko ma na hamowni mieć dobry wynik, to faktycznie to wiesz, jeździ. No, będzie wolniej wstawało i będzie łagodniej na boost wchodziło. I będzie, możecie tutaj odcinkę p***nąć na 8000 i do 8000 380 będzie moc. koni jak będzie, ale z takim właśnie wiesz, przesunięciem odcinki, Kurde, że... to 380 koni to będzie na mniejszym doładowaniu jak seryjne. Jak tam No w to serii to dobrze. wali 1-2 bara, to możecie sobie 0,8 No tylko dmuchać. właśnie z tym doładowaniem w Yarisie, no to już teraz jestem mądrzejszy, ale tam nie ma takiego pojęcia jak doładowanie seryjne. Co, że zawsze... Bo że tam ona- jest- nie, bo tam no zadane jest, jest 1,6 ma zadane. Tak, ale tam jest żądanie momentu i A, se wylicza. w różnej porze roku może być inne doładowanie, więc nie ma A, czegoś... bo one sobie wylicza se momenty. Tak, raz zrobi 1-2, raz ci Znaczy, 1-3 to sterownik jest zrobiony na zasadzie momentu obrotowego, Tak. później ma przeliczniki. Jest tam minus 10 stopni, no to wie, że tam 1,5 bara, Tak. to będzie na przykład 500 Nm, a jak jest ciepło, no to musi być 2 bary, żeby Dokładnie, było 500. dokładnie Czyli on tak. sobie płynnie reguluje, żeby mieć Dokładnie. stałe do... Dokładnie tak, więc trochę inna polityka niż my. Znaczy ja pamiętam i ty pewnie też, że tak było w samochodach, że doładowanie... Tak, że 2 bary ma być i to jest grubo i tyle. No ale 2 bary zimą to nie będzie 2 bary to co jest latem. Tak. Wiosna to idealny moment, żeby ogarnąć serwis auta, więc mamy też coś dla Was. Z kodem Wiosna6 dostaniecie 6% rabatu na cały asortyment w sklepie dealer.pl przy zamówieniach od 299 zł. Kod działa do 30 kwietnia.
ale bardzo ciekawa turbosprężarka. Części ci już przyjechały do tego, czy Mam jeszcze je, na coś czekasz? mam, na nic już nie będę czekał. Jedynie Okej. na co będę czekał, no to żeby wpasować te moje części, bo muszlę całą będę miał już swoją, obrobioną i tak dalej, to ja po prostu to będę, no sam osobiście tego nie robię, zlecam, To na żeby mi CNC będzie robione? na CNC, żeby było obrobione, Okej. to ładnie, żeby było wszystko idealnie spasowane. Też no dużo tutaj sekretów, jeżeli chodzi o pasowanie i tak dalej. Na przykład zimna strona lubi, o dziwo, wszyscy robią ciasno, tam pasowanie na 0,5 mm, a ja wolę na przykład luźniejsze, bo większa moc wychodzi i spól się poprawia. Mhm. A wydechy na przykład, żeby dobrze turbosprężarka wstawała, to lubią z kolei ciasno, a nie możesz wydechu zrobić za ciasno, no bo wydech, strasznie wirnik taki zależy, on ma łopatki jakieś grubością, nie 0,3 mm, one termicznie bardzo pracują, żeby po prostu się nie ocierało o żeliwo. Coś tu masz jeszcze ciekawego z turbosprzężarek? O, Ja mam ciekawych turbosprężarek. To pokaż, co masz takiego najciekawszego, co cię najbardziej kręci, bo No tutaj tak grubo a to poleciałem. jest do M135, No tak? do tego mojej, tak. No, no. 3-litrowa ta M55. O kurde, jaki tu masz tu wielki ten. No to jest generalnie takie fajna, ciekawa sprawa jest. No, a dobra, to seryjne może pokażę, kurde. Seryjne graty były takie od niej, też nowoczesny kształt, 9 Kurde. łopatek, teraz będzie no taki, tylko że ona ma dużo ograniczenie, sam kolektor wydechowy, będę musiał Twin Scrolla z niego jebać, żeby to, no potencjał turbiny na 600 plus będzie, tylko że no kwestia kolektora wydechowego. Mhm. No i zimna strona. No tu co się wydarzyło, że jest taka różnica? Ale zobacz jak fajnie jest nakrętka spasowana z całym tym odlewem, taka... No widzę, że aero tutaj jest. Tak, to jest taka dobre. no, replika jakby, kopia Garretta mojego ulubionego GT3576, jeżeli chodzi o zimną stronę, bo 82 różni się, że tutaj ma tam 3 mm więcej, ale tutaj na dole ma na przykład 8 mm więcej i nie wstaje, typu o 400 obrotów, a to zrobi mi moc w zasadzie tą samą, a wstanie dużo szybciej. Okej. No taki jest wynalazek. Już zimną stronę mam podrobioną, kolektor mam po to obrobiony, zostało mi wyciąć tak jakby kanał Twin Scrolla, no bo to są takie... Pokażę zresztą, co to będę w powietrzu pokazywał. Ale śmiesznie, tak do głowicy wchodzi, tak? Tak. No i tutaj jak jest ten Twin Scroll, Mhm. to o to chodzi, że tutaj masz na przykład 2 mm szczelinę i tutaj masz 2 mm szczelinę. Mhm. Jak ja wypierdzielę tego tutaj Twin Scrolla, no to jeszcze te 2 mm z środka zrobię, czyli będę miał 6 mm przelot. Wasza turbosprężarka w takim małym główienku, jak ma wyjście na wirnik wydechowy, to zobacz, to ona ma taka jak w BMW No. 3-litrowym, już jakbym wszystko rozfrezował Twin Scrolla, więc ona ma już tutaj większy, fajniejszy przepływ niż taki M55 z Okej. BMW, co ma 2 razy większą pojemność, to jest 1.6, a tam jest 3.0 i to jest największe, najwęższe gardło w całym tym tuningu, a dwa jeszcze jest to chujowe, jakby, to jest jedno jest odlewane, drugie jest tam spławane. W tym miejscu też jakby to obciąć w cholerę, to tu też są takie dosyć duże zwężki. To są właśnie największe zwężki, żeby robić moc w tych BM-kach. No bo graty tutaj sobie wsadzę fajnie jak... Strasznie długi w ogóle ten kolektor. Tak, no 6 garów. Że tak jak nie wiem, u Kiciuka, że masz graty wsadzone na jakieś tam 600 koni na jedną turbosprężarkę, ale kolektor wydechowy to wszystko tłamie. A ile wyszło tam w końcu w tym samochodzie? Chyba jeszcze tego nie złożyli. Aha. A taka fajna chwila była, jeszcze nagrałem telewizor, bo sobie to oglądałem, tego YouTube'a ich na telewizji i gość mówi, o kurwa, o Chrysta, pierdolę, jakie to wielkie, nie? No. I cały czas tak patrzy na to, mówię, o kurwa, jakie to duże. No. No i na tym się skończyło, no jak Aha. na razie. No może kiedyś się uda im to skończyć. A To jest jakieś Audi S5, tu już mam graty do w tego, termice chyba nawet że... jeszcze, To tak? seryjnie jest. Seryjne, no termice, widać, że to tak. seryjna taka To jest termika, Audi no. S5, a to jest tylko kupione dla obudów. W Aha. zasadzie dla kolektora wydechowego, Na bo też dawce. sobie przygotowałem do tego wszystkie takie części. Bo tą koledzy. turbosprężarę będę robił, to jest kiedyś zrobiłem taką, pokazywałem wam wykres S5, taka, ona chyba 507 koni Aha, miała. to jest dzisiaj to pokazać. Nie, 531 No, no. chyba ona miała koni mechanicznych. Ale o to chodzi, tam dobrałem koło kompresji, to wszystkie wymiary, taką samą turbosprężarkę zrobię, tylko lepszą. W sensie tego, że w tym miejscu ten taki wpychacz będzie milimetr jakby większy. I wtedy mogę sobie tutaj przerwę jeszcze zwiększyć, Okej. bo jest, no, w tym miejscu tu jest wyższe koło kompresji. Coś takiego, że tutaj mam milimetr wyżej, powinno wszystko identycznie tak samo wstawać, a na przykład ekstra 30 koni dołożyć, żeby to miało takie 550-560 koni, więc Okej. taki Fajnie, to można upgrade. sobie teraz zobaczyć, jak to właśnie, wiesz, działa, że z tej szczeliny tutaj i to dopiero przechodzi. Tak, no nie? tędy sobie zaciąga i w tą szczelinę ci wpycha. Wpycha ci w tą szczelinę, szczelina ma ślad ślimaka i to jest akurat zawór DV i wypierdziela tędy. No. To jest taki ślimak, on się rozpręża też i sobie wylatuje. A tamten zawór to jest tylko do mierzenia na Jarisie, czy to coś jeszcze tam robi? Nie, to jest upuszcza nadmiar ciśnienia Gdzie on? Ten elektrozawór, tu. Tak? Gdzie on to upuszcza? To. Którędy? To pokażę ci na tamtym Aha, i zebrano. tutaj tędy... Tak, to jest kanał tak zwany bocznikowy. Okej. I tu masz wlot do turbosprężarki i z powrotem powietrze otwiera się muszla, czyli gdzie masz nadciśnienie i wchodzi przed turbosprężarkę. Myślisz, że to trzeba będzie coś wymieniać? w Nie, Jarisie? nic się w tym nie robi, to wiesz co, to prąd ci redukuje. To kurde, czekaj, mam tych 100 takich pokażę ci jak Prąd? to wygląda. Co No to prądem znaczy? to się steruje. Nie, Aha, no ale myślisz, że jakaś wydajność tego może być za słaba do Nie. takiej... nie. Ludzie tam kładą jakieś tłoczki plastikowych na takie zmiany. No pokażę ci to w Volkswagenie jak wygląda. Ja tu wsadzam tego kurde po 5 dziennie. I jak to po prostu działa.
Teraz jest w ogóle mięciutko, nic nie działa, ale o to chodzi, że cewa ci to dogina i to się Okej, uszczelnia rozumiem. idealnie na tym. Prąd ci to puszcza prąd, no to ci się podnosi i powietrze Okej. ci dala do tego bocznikowego No to co, kanału. taki sam chyba ten zaworek? Podobny To bardzo. jest wszystko w zasadzie takie same. No, To jest to producent samo. Continentala, to jest bardziej taki jak w Audi S4, bo Okej. ale kostki są japońskiego typu, ale jest Pierburg, czyli to jest ten sam zawór co ten, Pierburg, ale jest japoński wtyczka elektryczna, a nie Volkswagenowa. Jeden chuj, to jest wszystko to samo. To bym przykręcił, to byście kostkę musieli tylko zmienić. No i mamy podsumowanie. Nie no, zrobimy coś fajnego, zrobimy coś grubego, ale od razu mówię, że no te 800 obrotów będzie później wstawało, ale No to takie... myślę, że już pojedziemy A potencjał będzie pod 500, Pojedziemy do Poznania. I zweryfikujecie. Tak, i z tobą to zweryfikujemy. Też od Miło. razu. Ale mówiłeś mi o tym chłopaku. poznasz- Przesympatyczna osoba. Pozdrawiam. Poznasz Piotra, więc myślę, że tutaj będzie zderzenie spokoju z ADHD. Nie, ja mam straszne ADHD, nie mam nic spokoju i ja to tak kurde nie umiem jakoś Tego to może matematycznie czegoś tam tłumaczyć, to tak może- jak mi mówiłeś, tylko dla mnie większa dziura kurwa, i ma Mhm. lepiej zdmuchać i tyle. Myślę, że może być ciekawe spotkanie. Jak myślisz, jaki czas operacyjny na tą turbosprężarkę? Miesiąc, 2? No ze 3 dni pewno, bo to jest Aha. jednak bardzo precyzyjna robota tutaj będzie właśnie po tej Dobra, stronie. jak będzie za miesiąc, to tak się nastawiamy, że pojeździ ten Yaris, się potestuje tego i... Potestujcie na razie to, co jest teraz, jakieś, nie wiem, pomiary osiągów, chcę zrobić A powiedz 100-200 mi czy coś. jeszcze, tutaj to będzie się bardzo różnić? Trzeba będzie tam Nie, przerabiać? nic, wszystko będzie 100% plug and play. Tak? Całkowita turbosprężarka będzie, ewentualnie będę tutaj rozfrezowywał, Mhm. bo jest tutaj mięsa troszeczkę, gdzie ja sumiarkę położyłem. Generalnie, żeby ta część dobrze działała, to im dalej ona jest, tym powinnaś to wszystko rozszerzać, rozprężać. No przykładowo, Okej. z zewnątrz to ma 33 mm, tutaj ma 42, no to spokojnie to ściankę można zostawić jakąś 2,5 mm, więc no będę mógł tutaj dolić to prawie o pół centymetra w środku. Tylko, że to już jest robota taka, że Dremelkiem. nie, no tym bezprzewodowego takiego tam ma. No i to sobie zapier... frezem tam masz, a później tam listkownica i papier ścierny. no dobra, Kuba. No To trochę roboty na frezarce i trochę trzeba z łapy dojechać. no dobrze. To czyli to, twoja pierwsza turbosprężarka do giera. Tak, i fajna, ciekawa, bo to będzie ball bearingowa, czyli że na łożysku kulkowym, więc to jest taka dla mnie nowość. Powiem ci tak, Ale śmieszne, bo tam cartridge masz taki, masz kurwa tą obudowę zwykłą, wpracowany zestaw łożysk. więc Niektórzy jest się chwalą, że takie turbosprężarki niby robią, sprzedają w Polsce, ale niektórzy z tak zwanego CH spadli, jeśli chodzi o ceny tych rozwiązań. Więc myślę, że jak dobrze będzie siadać, to możesz mieć monopol wręcz. No jak na się te będę ogarniał z tym turbosprężarki. wszystkim, bo ja i do wagów robię, i na swoje potrzeby, i na wysyłki, I i gier, troszeczkę Subarów, no i tego śmiesznego takiego czegoś. No zobaczymy, czy będziecie zadowoleni, czy o to w tym chodzi, czy bardziej tą No moc zrobić. sprawdzimy. No bo tutaj wykresy widziałeś, do 8000 będzie można jebać ten wóz do 8300, końca, tak, tam on nawet, będzie, no. będzie robić do samego końca, robił mocno, bo tu będzie przypotężna różnica. No tutaj jak w tej chwili mamy 43 mm, widoczną stronę to gdzieś tak około 50 będzie, więc no, ta turbosprężara będzie w stanie 2 bary pod odciną pod tymi 8000 utrzymać, ale mówię, żebyście nie pali pieca, nic, żebyście nie pali, to można dużo mniej dmuchać, zwłaszcza, że Tego nie będzie chcemy. duży wirnik, dużo tego spalin będzie spierało do wydechu, więc będzie można mało dmuchać i ono już z tego będzie robiło dużą moc. Bo generalnie w ogóle, co to jest turbosprężarka, trzeba powiedzieć w samochodzie? O. To jest kurwa zamiana ciśnienia spalin na zamianę ciśnienia do ładowania. I to nie ma tak, że ta turbosprężarka nadmuchała bara, że ten bar jest inny od tego. No bar masz w kolektorze ssącym, masz bar w kolektorze ssącym, ale cały sekret tkwi w tym, że na przykład ta seryjna turbosprężarka, żeby zrobić, nie wiem, bar przy 7000 obrotów, potrzebuje na przykład 3 bary ciśnienia spalin. A taka z dużym wirnikiem wydechowym, ten bar przy 7000 obrotów do ładowania będzie osiągał na przykład z 1,5 bara spalin. Czyli mniej tych spalin cofać się do silnika. mniejsze ciśnienie. I stąd jest moc. To jest tylko zależność ciśnienia spalin do ciśnienia do ładowania. Dlatego te wszystkie jakieś, nie wiem, interkulery zmniejszające opory dodają mocy, no bo już tutaj z tych 3 barów spalin masz nie 1 bar przy 7000, a 1,05 bara i stąd się robi moc. No to jest tylko stosunek ciśnienia tego do ciśnienia tego. Koniec. Fizyka. Nic innego, tak najprościej mówiąc. Fizyka po prostu. No, Kuba nam wytłumaczył. Tak Dziękuję działa turbo. bardzo. Po odbiór przyjedziemy z kolejnym samochodem. Coś wymyślę. A może elektryczny? No właśnie, bo ja już obiecuję go To dłuższą paliwo jest chwilę. takie drogie, ja teraz tutaj ze wsi Tak. dojeżdżam 40 km w jedną No, stronę. Basia mi pisała, że Kuba ma dziwne pomysły i elektryczne samochody przegląda, więc może jednak spalinówkę, żeby nie kupował tego elektryka. To zobaczymy. Zapraszam zawsze, Bardzo chłopaki. Ci dziękuję. A, ściągasz. Dziękuję Trzymać bardzo. się, no. Zostawiamy i jesteśmy w kontakcie. No to do zobaczyska, hello.